Jeśli chodzi o tę branżę rakietową, jesteśmy dość wyjątkowi. Jesteśmy jedyną prywatną firmą rakietową w Polsce. Nazywam się Adam Matusiewicz, jestem kierownikiem działu rakiet badawczych w firmie Space Forest. 20 lat zajmujemy się rzeczami związanymi z przemysłem kosmicznym, mówiąc tak najogólniej. Zamysł na Peruna ogólny jest taki, żeby upowszechnić dostęp do przestrzeni kosmicznej. Jak to zrobić? No przez obniżenie cen. W tej chwili dostęp do przestrzeni kosmicznej istnieje i on tanieje regularnie, ten koszt cały czas spada, ale są to nadal ceny dość wysokie i ciągle mówimy tak naprawdę o lotach orbitalnych, czyli o wynoszeniu satelitów na orbitę. Perun jest rakietą suborbitalną. To jest taka orbita, która leci w kosmos, ale nie zostaje na orbicie, tylko wraca, spada. No więc osiągamy tę magiczną granicę kosmosu umowną i wracamy potem na Ziemię. Więc taki eksperyment nie trwa kilkunastu dni, tak jak jest w przypadku orbity. To jest eksperyment rzędu kilku minut, a w skali całej misji to jest kilka godzin. No więc można sobie wynieść w przestrzeń kosmiczną eksperyment i w ciągu kilku godzin mieć go z powrotem. To jest proces, który już trwa w Polsce. My mamy pierwsze payloady takie komercyjne, w zasadzie w całości natury naukowej powiedziałbym. I tych payloadów mamy już w tej chwili kilka nawet na najbliższy lot. ANSYS w naszym ujęciu to przede wszystkim obliczenia przepływowe, obliczenia związane z dynamiką płynów. No i jeśli mówić o branży rakietowej i dynamice płynów, to są tu takie dwa charakterystyczne obszary. Nazywa się to balistyką zewnętrzną i wewnętrzną. Balistyka wewnętrzna to wszystko to, co się dzieje w domenie, która jest ograniczona geometrycznie, czyli w zamkniętym pojemniku, mówiąc tak najbardziej kolokwialnie, a w naszym przypadku to oznacza wnętrze komory spalania, wnętrze silnika rakietowego. Co robimy tu? Przede wszystkim optymalizacja geometrii wewnętrznej silnika, więc jeśli mamy wewnątrz silnika jakieś struktury, to możemy je sobie optymalizować, możemy badać, jak rozprzestrzeniają się turbulencje, na jakim zasięgu, jakie mamy zmiany prędkości wewnątrz. Całe mnóstwo rzeczy i to wszystko służy de facto optymalizacji tej geometrii wewnętrznej silnika rakietowego. No i oczywiście częścią tego jest również, choć to ten moment przejściowy balistyki zewnętrznej i wewnętrznej, można by powiedzieć, to dysza. Oczywiście optymalizacja dyszy to jest też coś, co musi przejść przez te obliczenia dynamiki płynów. Więc cały ten obszar związany z silnikiem dla nas to jest ta balistyka wewnętrzna. Nie mniejszy, a wręcz większy obszar to balistyka zewnętrzna, a więc wszystkie zjawiska aerodynamiczne, wszystko, co jest związane z opływem wokół rakiety. W przypadku rakiety Perun sytuacja jest bardziej skomplikowana, ponieważ ta rakieta jest kierowana. No więc, żeby teraz dało się taką rakietą sterować, to potrzebujemy dość dużego pakietu współczynników aerodynamicznych, bo już nie tylko współczynnik oporu, cały pakiet innych współczynników, które są potrzebne do tego, żeby taką rakietą sterować skutecznie. Obliczenia natury CFD, czyli tej dynamiki płynów, to nie jest jedyna metoda wyznaczania współczynników aerodynamicznych. Lepszą metodą oczywiście jest po prostu mierzenie tego wszystkiego. W Polsce nie ma takiej infrastruktury, żeby wziąć rakietę wielkości Peruna, włożyć do tunelu aerodynamicznego i ją przewiać z prędkością trzykrotności czy pięciokrotności dźwięku. To jest niemożliwe po prostu. Nie ma w ogóle takiej możliwości. No i tu jedynym wyjściem jest ucieczka w ten model analityczny i wyznaczanie tego analitycznie. Nawet jeśli mamy taką możliwość, żeby weryfikować eksperymentalnie parametry, które osiągnęliśmy, to i tak tych eksperymentów trzeba znacznie mniej, bo już mieliśmy jakieś dane wsadowe. No więc wnioski na przyszłość to jest nieuniknione. Tak, będziemy potrzebować dalej metod analitycznych, nadal będziemy potrzebowali obliczać współczynniki aerodynamiczne oraz tą balistykę wewnętrzną do silnika. 3, 2, 1.